Kobiety natomiast, najważniejszą sprawą kobiety to była umiejętność tkania. Dziewczynki w wieku lat 14, około gdzieś, zostały, nie wiem czy zmuszane, czy coś, to była taka tradycja, tak, że przychodziła, jakby mama wzywała do domu tatuażystkę, tak, panią specjalistkę, która umiejętnie potrafiła wytatuować twarz, ponieważ Taruku Tribe, plemię Taruku, kobiety miały tatuaż tak od świątyni, tak od skroni, od templa, jak to tutaj taki gruby, wielki aż do twarzy i z drugiej strony również, pomijając usta, tak, bardzo piękno, takie wyglądały jak skóra węża czy coś. Jak się tatuowało? Tradycyjnym sposobem, troszkę podobnym do tym, co ja na Sasawie sobie tutaj wytatuowałam, czyli hand poke. Oni tak samo, tylko że ten hand poke, jakby te ręczne, to nie był jeden młoteczek, jedna igiełka, tylko zbiór, taka linia, czy tam kilka chyba nawet linii igieł. No i po prostu kładli ten cały kurty rządek tych igiełek, które wystawały tam z kawałka drewna, takiego młotka, tak, długiego czy coś. No i raz, dwa, trzy, pok, 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 tak? Pa, 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 3 razy, pa, 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 czy tam nie wiem ile, no jak to miałam 3 razy w czasie i pa, pa, pa. No i w momencie, kiedy już to krwawiło, kiedy już przekuła się cała skóra, no to się sypało na tym, nie pamiętam co, czarny pył, czy nie wiem, czy to był węgiel, czy to było jakieś czarne tworzywo. Kobiety, mężczyźni bardzo się liczyli ze zdaniem starszych. Starsza osoba to jest taka, która wie, jak należy tkać i jakimi sposobami się poluje, tak, żeby upolować takie zwierzę czy takie. To były osoby, które wiedziały, jak zrobić narzędzie. Osoba starsza oznacza wiedzę. Ogólnie rzecz biorąc, jakby legendy, historie, nawyki, skąd pochodzą, czy jakieś umiejętności i tak dalej, z pokolenia na pokolenie przekazywane były piosenkami. Po prostu sobie śpiewały tam, bla, bla, bla. No i śpiewały starsze, młodszym i tak dalej, po sznurku do kłębka. I do dzisiaj te piosenki funkcjonują jeszcze. Dzięki temu jakby ludzie na Tajwanie mogli jako tako dojść do tego, no jak to wszystko wyglądało i co robili. Jest przeogromny. Kulka taka. Przeogromna. Kula albo coś. Tato małpa idzie. Przeszły całą tą trasę małpiszone. Dzisiaj o 6 rano po wschodzie słońca. Całą tą trasę. A idą małpki. Małpki są wszędzie. Na drzewach, na ziemi. Skaczą, bawią się. Jest chyba ich tu ze 40-50. Niestety padł nam aparat, więc kręcimy Nexuskiem.
Słyszałeś? Już poznałam pana Greena. Aha, no bo tak, potem przenieśliśmy się do kolejnej sekcji, do kolejnej, no i w pewnym momencie właśnie tam, gdzie było to muzeum i tak dalej, chcę przypomnieć, nie pamiętam, że to było. No i tam, gdzie była ta część, gdzie było muzeum i tak dalej, no to ja po prostu tam było takie mini kino z filmem 20-minutowym. No i ja po prostu czekałam, kiedy zaczną wyświetlać taki wielki był plakat, ja się patrzyłam i byłam po prostu zafascynowana. Wchodziłam do tego muzeum i patrzyłam, jak oni żyli, te ich domki i tak dalej. Naprawdę byłam super zafascynowana i był po prostu ten. I poznaliśmy właśnie pana takiego, który pracował tam w tym parku, w tej sekcji koło muzeum i mówię, co ty jak się podkręcasz w ogóle, dziewczyno, nie? Ja wiesz, że jestem zafascynowana w ogóle, że strasznie chciałam poznać, jak już tu jestem, no to co mam, kurde, wiesz, tylko chodzić po górach, czy coś chciałam poznać, jakby to wszystko. No i właśnie on zaczął opowiadać i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, że chcę, wybieram się, czekam na ten film 20-minutowy, bo chcę iść, a on mówi, wiesz co, bo ten cały film jest, on jakby mówi, że rok wcześniej, czyli tam około 2013, tak, ale to był 2013, spotkali się z tymi ludźmi Troko. I wypytywali ich, co to było, jak to było i tak dalej, i tak dalej. No i nakręcili właśnie ten film, tam jest jakby takie sceny teatralne, są wszyscy się poprzebierali, no i w tych trupku po prostu jakby i po prostu się jakby przedstawili, jak to wszystko wyglądało, jest taki mini film fabularny, jak oni tam żyli. No ja strasznie go chciałam zobaczyć, ale mówi, wiesz co, ten cały film jest w języku truku, a napisy lecą po chińsku, niestety nie ma nic po angielsku, ty nic dziewczynie nie zrozumiesz. Ja mówię, nieważne, ja sobie zobaczę, sobie dopowiem, coś tam, przynajmniej troszeczkę, nie? No i ten pan Green, któremu bardzo dziękuję, przyniósł mi w prezencie, w ogóle chyba mam tutaj, płytę po prostu, całą taką, kurczę, płytę, bardzo dziękuję, bardzo, no nie ruszę no, mój operator Bartek mi tutaj wkurza i rusza. Echoing tego, bla bla bla, za bardzo tutaj poczytać się nie da, bo wszystko jest ładnie opowiedziane, kurczę, ale po chińsku. No ale obejrzałam sobie ten film, bo dlaczego on mi to dał? W prezencie za friko, 350 chyba tajwańskich dolarów to kosztowało. Bo mówi, że tam są napisy, dziewczyno, w ogóle pieniędzy nie chciał i w ogóle był świetny facet. No i właśnie chciałam podziękować panu Greenowi, bo sobie obejrzałam ten film, oczywiście długo później niż go dostałam, ponieważ pod namiotem ciężko go zobaczyć było. No i co, właśnie i co chciałam powiedzieć, no i tak zakładałam, wszystko fajnie, no i to wszystko, jakby to wszystko było pełne, ale dlaczego? A bo jeszcze nie powiedziałam o tęczy. A dlaczego? No wszystko przez tą tęczę mi się wydaje, no nie? Ale co, no i później już wychodzimy, jedziemy na Hualien, tak? Łapiemy stopa, już wychodzimy z tego truku, no i łapiemy stopa. I co? Zatrzymało się trójka ludzi, starsze państwo i jeden młodszy chłopak, w sensie młodszy, starszy od nas, ale oni byli naprawdę tego. Zatrzymało się 3 ludzi i co? I wzięli nas na stopa. Coś takiego brzmiał ich język, nie mówili po angielsku, mówili trochę w języku jakimś niezrozumiałym i troszkę w języku chińskim. No i co się okazało? Że to są jedni z niewielu ludzi truku, z plemienia truku jeszcze, którzy właśnie wzięli nas na stopa i co się okazało, nie jechali do kościoła. Oni są wierzącymi, już nie pamiętam czy katolikami, ale katolikami, są wierzącymi ludźmi. No i co? No i wzięli nas po prostu na stopa, jechaliśmy z nimi godzin, nie wiem ile, dużo. No i co? Przegadaliśmy, po prostu uśmialiśmy się, po prostu popłakałam się, śpiewałam tam, bo to był pan kierowca, pani, no i jakiś chłopak. No i co, ale dlaczego oni nas wzięli? Nie dlatego, że wiedzieli, że tam na stopa czy coś, tylko bo nas ktoś zabije. Na tej ulicy jakby tak będziemy stać z palcem wyciągniętym po prostu, nas ktoś zabije. Więc chcieli nas uratować życie i nas zabrali. A później się dowiadywali, o co w ogóle chodzi. Nie wiem, czy zrozumieli, o co chodzi, no ale wzięli nas parę godzin gdzieś tam w stronę Hualien. No i co, w ogóle się okazało? Wzięli nas na jakiś posiłek taki tarokajski, prawdziwe żarcie. Byli naprawdę starszymi ludźmi. Już tak, a po prostu tak była ta kobieta piękna. Pana nie pamiętam aż tak bardzo, bo był przede mną, kierował samochodem, ale z tą babką po prostu tak się uśmiałam, śpiewaliśmy piosenki, gadaliśmy, po prostu była świetna babka. Sorry. Aj.
Iku, Jaku, Isu. Jaku sini. Jako, Isu. Isiu, Lupung. Lupong. Lupung. Bonio, we are friends, yeah! I Państwo, na których my wpadliśmy, którzy nas wzięli na stopa, oni właśnie jak jechali, to jechali do kościoła, żeby tam pomóc, coś, jakieś przemówienie, coś tam dostarczali, bla bla bla. No bo co, tak jak i Indianie w Amazonii, tak, czy w tym, wszystkie plemienia, które nie mają jako takiej tej, przyjmują później wiarę chrześcijańską. No i właśnie tych państwa z plemienia Turku, których my spotkaliśmy, oni właśnie byli chrześcijanami, jechali do kościoła, wzięli nas do wioski, w której właśnie mieszka plemię Turku. No i tam poznaliśmy dziewczynę, bo oni wszyscy jakby wokół kościoła. Poznaliśmy dziewczynę, która mówiła po angielsku, no i ona jakby nam troszkę wytłumaczyła, o co chodzi. No i wysiedliśmy z samochodu, poznać tą dziewczynę, zobaczyć właśnie tam dom, kościół i tak dalej. No i wspólne zdjęcie i w ogóle najfajniejsze, ja mam 58, 6. Dobra, metr 55, tak? Dobra, metr 54 mam, no okej. Mam metr 50 tego, dlatego nasz kapelusz, ponieważ szpilek nie tego. No i co, a ta pani była ode mnie niższa o jakąś głowę, a była taka piękna i w ogóle miała taki świetny głos, była tak pozytywna, nie mam pojęcia, o czym rozmawiałyśmy, ale rozmawialiśmy przez ileś tam godzin. No i właśnie taka historia Taroko, że przez tą tańczę chyba, że po prostu no jakby cała ta miłość tego Taroko, jakby później oddała nam miłością od ludzi Taroko i właśnie jest strasznie fajnie i bardzo się cieszę, że robię ten film, bo było naprawdę super i mam nadzieję, że spotkam się jeszcze z nimi i z tą dziewczyną, że jakoś się steguje, ale mam już znalazłam pamiętniki, w których wszystko zapisuję, więc mam nadzieję, że wszystkie odnowię, ponieważ to nie są ludzie facebookowo, jakoś mailowi, także tylko drogą pocztową. No to tyle właśnie tego. Kochani subskrybenci, jeżeli podobał się Wam filmik, to poproszę o łapkę w górę. Bardzo dziękuję, że oglądaliście, że wytrwaliście. To był dosyć długi film, ale jakże interesujący. Jeżeli macie ochotę zobaczyć takich więcej, a nie jesteście jeszcze subskrybentami, no to kochani oglądacze, zapraszam do subskrybowania kanału. Możecie też nacisnąć dzwoneczek, który jest obok hasła subskrybuj, obok guzika subskrybuj, dzięki któremu będziecie dostawiać powiadomienia, kiedy mój odcinek kolejny się pojawi, ponieważ pojawiają się dosyć nieregularnie. Ludzie Taroko, bardzo interesujący temat, bardzo fajny. Jeżeli macie jakieś legendy w kieszeni waszej umysłu, legendy, opowieści jakieś słowiańskie nasze, komentujcie, podzielmy się tym, pogadajmy, dowiedzmy się czegoś nowego, tudzież przypomnijmy sobie, jak najbardziej piszcie i komentujcie. Bardzo dziękuję za oglądanie filmu o łowcach głów, bo w późniejszym czasie, kiedy już, że tak powiem, wtrążyli się na tamte terytoria Japończycy, no to ludzie Taroko, mężczyźni ci odważni, tak, bronili swojego, no i dopinali tego, że są mężczyznami, no i do domu przynieść głowy mieli przynajmniej jednego Japończyka każdy. Jest to interesujące. Zresztą takie historie się powielają w każdych częściach świata. Tak czy siak, kochani, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Tak jak mówię, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. Za niedługo pojawi się więcej takowych filmów z mojej strony. Dlaczego? Dlatego, że przez moją tam 2,5-letnią podróż po Azji bardzo rzadko przebywałam w miejscach turystycznych, tudzież z turystami, że tak powiem, z moich stron rodzinnych. Większość czasu w zasadzie siedziałam z tambylcami, z ludźmi z tamtych okolic. Dzięki temu ta wiedza była z pierwszej ręki, była bogatsza, była fajna.
W ogóle ostatnio oglądałam taki wywiad z taką panią, jedną chyba z najstarszych, która została jeszcze z plemienia Troko, w sensie oprócz tych państwa, których ja spotkałam, ale jedyna chyba ostatnia, żyjąca jeszcze z tatuażem. I ona opowiadała właśnie w tej telewizji podczas tego wywiadu, że w momencie, kiedy najechali Japończycy, tak, którzy wybyli dużą część niestety różnych plemion na Tajwanie, oni zabronili im, żeby tatuażyści przyjeżdżali do domu i żeby to robili. Mówili, że brzydkie, że nie wolno. No i oczywiście oni już do domu nie zapraszali tatuażystów, tylko no, chcieli utrzymać swoją kulturę, swoją tradycję tatuowania, więc uciekali w góry i tam byli tatuowani, aż pomału po prostu Japończycy zabraniając, powiedzieli, że to jest brzydkie, że tak się nie robi, że nie wolno. Pomału ludzie Troku przestali się tatuować. I ci, którzy żyją dzisiaj, nie mają już tych tatuaży, bo nie wierzyli, że to jest piękne, że to ci daje przypustkę na drugą stronę mostu tęczowego, to ci daje męża, tak? To ci daje, że jesteś naprawdę fajnym gościem czy gościłą i że to jest naprawdę piękne, że no jest jakiś rodzaj ozdoby może, tak?